10 największych okrętów podwodnych na świecie. Miejsce 10. Typ Yasen. To nowoczesny rosyjski wielozadaniowy atomowy okręt podwodny. W kodzie NATO określany typem Siewierodwińsk. Został zaprojektowany w celu zastąpienia starszych jednostek typu Oskar II. Okręt ma długość około 139 metrów, szerokość 15 metrów i wyporność wynoszącą około 13 800 ton. Nowsze okręty typu Yasen M są nieco krótsze, a ich długość wynosi 130 metrów. Pierwszy okręt typu Yasen wszedł do służby w 2014 roku, a dalsze jednostki są nadal w trakcie budowy. Łącznie ma powstać 10 jednostek tego typu. Okręt został zaprezentowany jako zaawansowana jednostka, zdolna do przeprowadzania szerokiego wachlarza operacji, w tym ataków na cele lądowe i nawodne. Główne uzbrojenie okrętu stanowi 16 wyrzutni rakietowych dla pocisków manewrujących Kalibr i Onyx, które mogą atakować zarówno cele na lądzie, jak i na morzu. Dodatkowo okręt jest wyposażony w torpedy typ 5365 i torpedy Szczuka B, co zapewnia mu przewagę w walce z jednostkami podwodnymi i nawodnymi. Okręty typu Yasen są napędzane przez reaktor jądrowy, co zapewnia im praktycznie nieograniczony zasięg operacyjny i dużą prędkość pod wodą. Dzięki zaawansowanym systemom sonarowym okręt posiada zdolność wykrywania celów na dużych odległościach, a także unikania wykrycia. Yasen jest również wykorzystywany do misji wywiadowczych, jako platforma do testów nowych technologii i przeprowadzania operacji specjalnych. Miejsce 9. Typ Virginia Block 5. To amerykańskie atomowe okręty podwodne nowej generacji, zaprojektowane w ramach programu rozwoju okrętów podwodnych typu Virginia. Okręty te stanowią istotną część amerykańskiej marynarki wojennej, pełniąc zadania związane z odstraszaniem nuklearnym oraz walką przeciw okrętom podwodnym. Długość jednostek wynosi około 140 metrów i są dłuższe o 25 metrów od okrętów typu Virginia Block 1 do 4. Szerokość wynosi 10 metrów, a wyporność podwodna okrętów Virginia Block 5 to około 10 200 ton, co pozwala na przenoszenie zaawansowanych systemów uzbrojenia i specjalistycznych urządzeń. Pierwszy okręt Block 5 ma zostać wprowadzony do służby w 2025 roku, a łącznie ma ich być 10. Okręty te wyposażone są w 12 wyrzutni rakietowych typu VPM Virginia Payload Module, które pozwalają na umieszczenie różnorodnych pocisków, w tym rakiet manewrujących Tomahawk oraz pocisków balistycznych Trident II, używanych w okrętach strategicznych. Są także uzbrojone w torpedy Mark 48 Advanced Capability, które są nowoczesnymi torpedami przeznaczonymi do zwalczania okrętów podwodnych oraz nawodnych. Okręty tej klasy zostały wyposażone w nowoczesne systemy sonarowe, które umożliwiają wykrywanie wrogich jednostek podwodnych i powierzchniowych na dużych odległościach. Typ Virginia Block 5 jest również zdolny do prowadzenia misji wywiadowczych, a także operacji specjalnych we współpracy z innymi jednostkami marynarki wojennej. Miejsce 8. Typ Vanguard. To brytyjskie atomowe okręty podwodne strategicznego przeznaczenia, zaprojektowane w celu przenoszenia rakiet balistycznych Trident II. Okręty te zostały wprowadzone do służby w latach 90. XX wieku i zastąpiły starsze jednostki typu Resolution. Długość jednostek wynosi 150 metrów, co czyni je największymi okrętami podwodnymi w historii Królewskiej Marynarki Wojennej. Szerokość jednostek to 13 metrów, natomiast wyporność podwodna wynosi 16 000 ton. Zbudowano łącznie 4 okręty tego typu. Każdy okręt klasy Vanguard może przenosić do 16 rakiet balistycznych Trident II, z których każda wyposażona jest w wielogłowicowe pociski nuklearne.
Typ Vanguard wyróżnia się cichym napędem i zaawansowanymi systemami maskowania, co utrudnia ich wykrycie przez przeciwnika. Ich głównym zadaniem jest pełnienie strategicznych patroli na Atlantyku, zapewniając stałą gotowość bojową. Okręty tej klasy są wyposażone w nowoczesne systemy nawigacyjne i dowodzenia umożliwiające precyzyjne i skuteczne działania w każdych warunkach. Okręty te są kluczowym elementem brytyjskiego systemu odstraszania nuklearnego, znanego jako Continuous at Sea Deterrence. Miejsce 7. Typ Oskar II. To rosyjskie atomowe okręty podwodne, zaprojektowane jako jednostki ofensywne do zwalczania lotniskowcowych grup uderzeniowych przeciwnika. Jednostki te zostały wprowadzone do służby w marynarce wojennej ZSRR w latach 80. i pozostają istotnym elementem rosyjskiej floty podwodnej. Okręty te mają imponującą długość 155 metrów, szerokość 18 metrów, a wyporność podwodna jednostek wynosi 24 000 ton, co podkreśla ich znaczący rozmiar i zdolności bojowe. Łącznie zbudowano 14 jednostek tego typu, a większość z nich została już wycofana ze służby. Główne uzbrojenie okrętów stanowią pociski manewrujące P-700 Granit, które zostały zaprojektowane do niszczenia dużych celów morskich. Konstrukcja typu Oskar II jest zoptymalizowana pod kątem wytrzymałości i ochrony, z dwukadłubową strukturą zapewniającą większe bezpieczeństwo i zdolność przetrwania. W ramach modernizacji niektóre jednostki tego typu, w tym K-329 Białgorod, zostały zmodyfikowane w celu dostosowania do nowych zadań specjalnych, takich jak obsługa autonomicznych torped Poseidon. Typ Oskar II odznacza się wysoką prędkością podwodną, dochodzącą do 32 węzłów 60 km na godzinę, co pozwala na szybkie przemieszczanie się w rejonie operacji bojowych. Okręty te charakteryzują się także zaawansowanymi systemami nawigacyjnymi i detekcyjnymi, umożliwiającymi skuteczne działania w trudnych warunkach oceanicznych. Miejsce 6. Typ Delta IV. To rosyjski atomowy okręt podwodny strategicznego przeznaczenia, zaprojektowany jako część strategicznego programu odstraszania nuklearnego ZSRR. Okręty tej klasy są rozwinięciem wcześniejszych projektów Delta i zostały wprowadzone do służby w latach 80. XX wieku. Długość jednostek wynosi 167 metrów, a szerokość 12 metrów. Ich wyporność podwodna wynosi 18 200 ton. Zbudowano 7 jednostek tego typu i łącznie 43 wszystkich typów Delta. Typ Delta IV jest zdolny do przenoszenia 16 rakiet balistycznych R-29 RMU Siniewa, wyposażonych w wielogłowicowe pociski nuklearne. Okręty te zostały zaprojektowane do operowania w Arktyce i mogą wystrzeliwać rakiety z pozycji zanurzonej pod lodem. Jednostki wyróżniają się zaawansowanymi systemami komunikacji i nawigacji, które pozwalają na skuteczne działania w trudnych warunkach oceanicznych. Delta IV to kluczowy element rosyjskiej strategii odstraszania, który przez dekady pełnił rolę gwaranta nuklearnego bezpieczeństwa kraju. Dzięki modernizacjom typ Delta IV wciąż pozostaje w aktywnej służbie, choć są one stopniowo zastępowane przez nowsze jednostki klasy Borei. Pomimo upływu czasu, okręty tej klasy nadal odgrywają ważną rolę w rosyjskiej flocie północnej, kontynuując strategiczne patrole bojowe. Miejsce 5. Typ Borei. To rosyjskie atomowe okręty podwodne strategicznego przeznaczenia, zaprojektowane w ramach projektu 955 i jego ulepszonej wersji 955A. Są to nowoczesne jednostki stworzone jako następcy starszych okrętów projektów Delta IV i Typhoon. Długość okrętów wynosi 170 metrów,
co czyni je jednymi z największych rosyjskich okrętów podwodnych. Ich szerokość wynosi 13,5 metra, a wyporność podwodna to 24 000 ton. Pierwszy okręt tego typu, Jurij Dołgoruki, wszedł do służby w rosyjskiej flocie w 2014 roku. Zbudowano 8 jednostek tego typu, a łącznie ma ich powstać 14. Każdy okręt klasy Borei może przenosić do 16 rakiet balistycznych Buława, wyposażonych w wielogłowicowe pociski nuklearne. Borei charakteryzują się cichym napędem i nowoczesnymi systemami maskowania, co utrudnia ich wykrycie przez przeciwnika. Okręty Borei są przeznaczone do pełnienia strategicznych patroli w regionach takich jak Ocean Arktyczny, skąd mogą wystrzeliwać rakiety na duże odległości. W porównaniu do starszych konstrukcji, jednostki te mają nowoczesne systemy nawigacyjne i dowodzenia, zwiększające ich zdolności bojowe. Typ Borei jest kluczowym elementem rosyjskiej strategii odstraszania nuklearnego i pozostanie w służbie przez kolejne dekady. Miejsce czwarte, typ Ohio. Typ Ohio to amerykańskie atomowe okręty podwodne strategicznego przeznaczenia, które stanowią trzon morskiego komponentu triady nuklearnej Stanów Zjednoczonych. Okręty zostały zaprojektowane w latach 70. XX wieku, aby zapewnić zdolność do globalnego odstraszania nuklearnego przez długotrwałe patrole podwodne. Długość jednostek wynosi 170 metrów, co czyni je obecnie największymi okrętami podwodnymi zbudowanymi przez USA. Ich szerokość wynosi 13 metrów, a wyporność podwodna to 18 750 ton. Zbudowano 18 jednostek tego typu, z których 14 zostało przystosowanych do przenoszenia rakiet balistycznych Trident II, a 4 zostały przekształcone w okręty rakietowe klasy SSGN w celu przenoszenia rakiet manewrujących Tomahawk. Okręty klasy Ohio są zdolne do przenoszenia aż 24 rakiet balistycznych Trident II-D5, każda z wieloma głowicami nuklearnymi o niezależnym działaniu. Dzięki zaawansowanemu systemowi napędowemu z reaktorem jądrowym, okręty te mogą pozostawać w zanurzeniu przez wiele miesięcy, bez potrzeby wynurzenia. Typ Ohio jest wyposażony w nowoczesne systemy nawigacyjne, komunikacyjne i bojowe, które pozwalają na ciche i skuteczne działania. Klasa Ohio ma zostać stopniowo zastąpiona przez nowocześniejsze okręty typu Columbia, które przejmą ich zadania w nadchodzących dekadach. Miejsce trzecie, typ Columbia. To amerykański strategiczny atomowy okręt podwodny, zaprojektowany jako nowa klasa dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Jest następcą klasy Ohio i ma pełnić kluczową rolę w amerykańskim systemie odstraszania nuklearnego przez kolejne dekady. Długość okrętu wynosi 171 metrów, co czyni go największym okrętem podwodnym zbudowanym w USA. Jego szerokość wynosi 13 metrów, a wyporność podwodna to 20 810 ton, co sprawia, że jest większy niż większość wcześniejszych amerykańskich jednostek strategicznych. Budowa pierwszej jednostki rozpoczęła się w 2020 roku, a wejście do służby planowane jest na początek lat 30. XXI wieku. Oczekuje się, że zostanie zbudowanych 12 okrętów podwodnych tego typu. Typ Columbia została zaprojektowana do przenoszenia 16 rakiet balistycznych Trident II-D5LE z głowicami nuklearnymi o dużym zasięgu. Okręt będzie wyposażony w zaawansowane systemy nawigacyjne i bojowe, które zwiększą jego zdolności operacyjne w trudnych warunkach. Okręty typu Columbia mają zapewnić większą niezawodność dzięki nowoczesnym systemom napędu jądrowego, które nie wymagają wymiany paliwa przez cały okres służby. Okręty te zostały zaprojektowane z myślą o redukcji kosztów operacyjnych oraz długotrwałym funkcjonowaniu, z przewidywaną żywotnością około 42 lat. Miejsce drugie, typ Typhoon.
To rosyjski atomowy okręt podwodny, zaprojektowany w czasach zimnej wojny jako część strategicznego programu odstraszania nuklearnego. Jest największym okrętem podwodnym, jaki kiedykolwiek zbudowano pod względem wyporności. Długość jednostki wynosi 175 metrów, szerokość 23 metry, a wyporność podwodna to 48 tysięcy ton, co przewyższa wszystkie inne okręty podwodne na świecie. Zbudowano 6 jednostek tego typu. Okręt został zaprojektowany do przenoszenia 20 rakiet balistycznych R-39 z wieloma głowicami nuklearnymi. Dzięki swojej konstrukcji może operować pod lodami Arktyki, co zwiększa jego zdolności przetrwania i zasięg strategiczny. Typ Tajfun posiada dwukadłubową strukturę, co zapewnia mu dodatkową wytrzymałość i przestronność dla załogi. Okręt został zaprojektowany z myślą o długotrwałych misjach i może pozostawać w zanurzeniu przez kilka miesięcy. Chociaż większość jednostek tej klasy została wycofana ze służby, ich technologia i rozmiar wciąż wzbudzają podziw. Tajfun był symbolem radzieckiej potęgi morskiej, a jego zdolności do przenoszenia rakiet strategicznych czyniły go kluczowym elementem doktryny odstraszania. Jeden z okrętów tej klasy, Dmitrij Donskoj, służył jeszcze w 2023 roku, głównie do testów rakiet balistycznych nowej generacji, takich jak Buława. Miejsce pierwsze K-329, Białgorod. To rosyjski atomowy okręt podwodny specjalnego przeznaczenia, zaprojektowany w ramach projektu Zero 9852. Bazuje na zmodyfikowanej konstrukcji typu Oskar II. Długość okrętu wynosi 184 metry, co czyni go najdłuższym operacyjnym okrętem podwodnym na świecie. Jego szerokość wynosi 15 metrów, a wyporność podwodna to 30 tysięcy ton, co klasyfikuje go jako jednego z największych okrętów podwodnych. Budowa Białgoroda rozpoczęła się w 1992 roku, ale projekt został zawieszony i wznowiony dopiero w 2012 roku z nowym przeznaczeniem. Obecnie zbudowano tylko jedną jednostkę tego typu. Okręt wszedł do służby w rosyjskiej flocie północnej w lipcu 2022 roku, wywołując międzynarodowe obawy ze względu na możliwość przenoszenia autonomicznych torped nuklearnych Poseidon, zaprojektowanych do rażenia strategicznych celów wzdłuż wybrzeży przeciwnika. K-329 Białgorod jest specjalnie zaprojektowany do przechowywania i operowania nowoczesnymi, miniaturowymi okrętami podwodnymi typu Loszarik, które mogą być używane do specjalnych operacji. Okręt jest również przeznaczony do prowadzenia operacji wywiadowczych, misji badawczych oraz obsługi podwodnych systemów infrastruktury, takich jak instalacje kablowe. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.